Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o kandydatach na prezydenta, o kampanii wyborczej, o ich programie gospodarczym, o tym, co nam obiecują, co chcą zrobić, na ile jest to realistyczne, czym się różnią w kwestiach gospodarczych. O tym za chwilę porozmawiamy. Przypominam Państwu, że trwa rekrutacja do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Zachęcam, wejdźcie na stronę szkolaprzywództwa.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły, znajdziecie nazwiska wybitnych wykładowców. Zachęcam serdecznie. Do 10 maja trwa rekrutacja. Pozdrawiam też wszystkich patronów. Jeśli chcecie Państwo wspierać Układ Otwarty, to zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. I zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Halo, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Ignacy Morawski, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ignacy, oglądasz kampanię, słuchasz głównych kandydatów, czytasz ich programy. Wydaje się, że gospodarka w ogóle odgrywa ważną rolę w takich kluczowych decyzjach, nie? No bo to jest coś, co dotyczy każdego z nas. Czy w ogóle twoim zdaniem te różnice w poglądach gospodarczych odgrywają rolę w tej kampanii? Gospodarka odgrywa rolę w tej kampanii. Jak spojrzy się na programy wyborcze, to elementy ekonomiczne są dość wysoko. Natomiast zarówno w tej kampanii, jak i w poprzednich kampaniach wydaje mi się, że gospodarka nie jest czymś, co definiuje główne linie podziału. W Polsce konflikty ekonomiczne nigdy nie były czymś, co napędzało duże emocje polityczne. Może z pewnymi przerwami na okresy dużego bezrobocia, protestów społecznych i tak dalej, ale dziś w erze niskiego bezrobocia, dość wysokiego wzrostu gospodarczego, ekonomia czy gospodarka nie jest czymś, co budzi największe emocje. A czy taki rozwój cywilizacyjny to nie jest jednak też coś, co jest coraz silniej tak, obecne? ale aczkolwiek wydaje mi się, że wszyscy kandydaci mają wiele punktów wspólnych, podobnych. Czyli na przykład widać ewidentny ruch w stronę patriotyzmu. Patriotyzm gospodarczy. To jest i u Rafała Trzaskowskiego. Co ciekawe też u Magdaleny Biejat na Lewicy. Podczas debaty Magdalena Biejat powiedziała, że obecna lewica, współczesna lewica jest lewicą patriotyczną. No oczywiście na prawicy patriotyzm to jest standardowy element, więc patriotyzm. Na pewno ważnym elementem, o którym wszyscy mówią, są wydatki na obronę, a szczególnie rola tych wydatków w pobudzaniu przedsiębiorczości w Polsce, innowacji w Polsce i tak dalej. Kolejna rzecz, wszyscy są raczej przeciwko podnoszeniu podatków w celu finansowania obrony. Nikt nie mówi, podnieśmy podatki, żeby sfinansować wysiłek obronny. To jest dość zastanawiające. Tylko kupujmy Prawda? i produkujmy dużo sprzętu, najlepiej w Polsce, co jest słuszne. Tak, więc wydaje mi się, że w tych kluczowych kwestiach tu jest pewna zgoda. Większość kandydatów też w zakresie na przykład transformacji energetycznej, infrastruktury mówi podobne rzeczy, chociaż są różnice i tu już się jakieś zaznaczają fundamentalne podziały, bo Karol Nawrocki mówi o tym, żeby fedrować, kopać, wiercić i generalnie wydobywać węgiel, czyli powtarza to słynne hasło Donalda Trumpa drill, drill, drill. No, a reszta kandydatów tych z centrum i z lewicy mówi o odnawialnych źródłach energii. Wszyscy mówią o infrastrukturze. Trochę się zdrowie pojawia, ale kandydaci raczej nie dotykają takich trudnych tematów. To, co może być zaskakujące, że takie kwestie jak edukacja, zdrowie, nauka, mieszkalnictwo też nie wybrzmiewa tak mocno w tej kampanii, więc coś, co jest trudne, co jest skomplikowane, co wymaga pewnego przemyślenia, zniuansowanych instrumentów, raczej schodzi na dalszy plan.
No ale to są te rzeczy, które łączą, ale oczywiście jest też cała masa rzeczy, które dzielą tych kandydatów ekonomicznie, gospodarczo i na pewno można wyróżnić odmienne nurty. Dobra, to najpierw powiedzmy ogólnie, a potem sobie porozmawiam o tych Tak. najważniejszych kandydatach. Co najbardziej dzieli? Zielony Ład jest chyba takim hasłem nośnym, które dzieli, tak? Znaczy, których Tak. nie, Mencen, Sławomir Mencen, Karol Nawrocki mówią inaczej niż mówi Rafał Trzaskowski. Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że taką kwestią, która dzieli najbardziej kandydatów, ona może to nie jest sprawa stricte gospodarcza, ale dotyczy gospodarki bardzo mocno. To jest stosunek do Unii Europejskiej. Czyli z jednej strony mamy Rafała Trzaskowskiego, który w co drugim zdaniu mówi o Unii Europejskiej i który w co trzecim zdaniu mówi o Krajowym Planie Odbudowy i w którego wizji gospodarki ewidentnie i Unia Europejska i te pieniądze europejskie odgrywa centralną, krytyczną rolę. A z drugiej strony mamy Karola Nawrockiego czy Sławomira Mencena, którzy mówią, że są absolutnie przeciwni centralizacji decyzji na poziomie Unii Europejskiej. Nikt nie mówi otwarcie o sprzeciwie obecności Polski w Unii. Nie ma w ogóle takiego tematu, jak obecność Polski w Unii, ale jest ewidentnie akcentowana niechęć do, jak to się mówi, dyktatu Brukseli. Tak? Czyli raczej taki nacisk na konsensualne podejmowanie decyzji w ramach Unii Europejskiej. I to jest dość istotne tak naprawdę, bo to dotyczy wielu decyzji, które zapadają w Brukseli. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest energetyka, tak? Czyli Rafał Trzaskowski plus Lewica to jest nacisk na odnawialne źródła energii. Przy czym znów u Rafała Trzaskowskiego bardzo mocno akcentowana jest rola Unii Europejskiej, Unia energetyczna, współpraca z Unią, z innymi krajami Unii. Natomiast po prawej stronie na pewno jest jakaś chęć powrotu do większego wydobycia węgla. Pytanie, czy to jest w ogóle realne? Wydaje mi się, że to jest mało realne. Karol Nawrocki mówi wprost, wróćmy do węgla. Sławomir Mencen nie mówi tego w taki sposób. To jest ciekawe. On nie mówi bardzo konkretnie, jak widzi ten system energetyczny, ale sprzeciwia się Zielonemu Ładowi. Mówi o tym, że produkcja energii powinna być zdywersyfikowana. Tak? A w ogóle chyba Trudno nikt nie mówi powiedzieć. wprost o tym, że Zielony Ład jest fantastycznym rozwiązaniem. Nikt tego nie mówi wprost, chociaż politycy koalicji rządowej dużo mówią o odnawialnych źródłach energii, które są tak naprawdę istotą Zielonego Ładu. Szymon Hołownia powiedział coś takiego podczas debaty, że fundamentem polskiej energetyki powinno być polskie słońce, polski wiatr i coś tam jeszcze polskiego, już nie pamiętam. Tak, narodowy wiatr. No tak, polski. Tak powiedział PiS kiedyś. Tak, więc taki zdecydowany sprzeciw wobec Zielonego Ładu jest po tej prawej stronie, a w centrum i na lewo wydaje mi się, że nie ma jasno akcentowanego sprzeciwu. Bardziej mówi się po prostu o inwestycjach, w dużych inwestycjach w odnawialne źródła energii. A chyba u wszystkich kandydatów pojawiło się to, co ten taki duch, który czuć było w Polsce, taki bardzo silny prąd prorozwojowy, tak? Że wykorzystajmy ten moment, żeby coś dalej, duże inwestycje, to, co pokazał ruch tak dla CPK, nie? Który chyba okazuje się miał w ogóle duży wpływ na taki mental znaczy może nie tyle pobudził, co on jakby odzwierciedlił marzenia i potrzeby Polaków. Tak, większość kandydatów mówi o tym, że szczególnie wydatki na obronę narodową powinny się przełożyć na większe innowacje, na polską naukę, na polskie firmy, zamówienia w polskich firmach, że połowa inwestycji w sprzęt powinna być realizowana w Polsce, więc tego rzeczywiście jest dużo, chociaż to też w zróżnicowany sposób wybrzmiewał u różnych kandydatów i są rzeczy, które dzielą ewidentnie, tak? Czyli znów wrócę do Rafała Trzaskowskiego, który cały czas mówi o pieniądzach europejskich, że to jest ten fundament, Krajowy Plan Odbudowy, Unia Europejska, pieniądze stamtąd. No bardzo dużo o tym mówił. Wydaje mi się, że trochę może nawet za dużo. Z kolei Magdalena Biejat na przykład i w ogóle Lewica bardzo wyraźnie mówią o tym, że wydatki obronne, wydatki rozwojowe nie mogą zastępować solidarności społecznej. U nich bardziej wybrzmiewają usługi publiczne. Edukacja, zdrowie, a mniej taki pęd do powiększania zasobów infrastrukturalnych. Przepraszam. Zdrowie. Tak, więc Lewica to są bardziej usługi publiczne. Rafał Trzaskowski, no to jest ten
proinnowacyjny efekt wydatków obronnych. Natomiast wydaje mi się, że po prawej stronie, szczególnie jak idziemy w stronę Sławomira Mentzena, u Sławomira Mentzena nie ma tego, nie wybrzmiewa ta potrzeba wielkich wydatków infrastrukturalnych. Tam ta potrzeba rozwoju jest inaczej artykułowana. Jako konieczność, wydaje mi się, że sprzeciw wobec kształtu państwa, biurokracji, takie kontestowanie państwa, w którym żyjemy, regulacji, szczególnie systemu podatkowego. I tam najważniejszy element to jest po prostu zmiana systemu podatkowego, odbiurokratyzowanie gospodarki i sprzeciw wobec Zielonego Ładu. Tak? To są te elementy, które tam są akcentowane jako prorozwojowe. Chyba pod tym względem paradoksalnie może w najtrudniejszej sytuacji jest Rafał Trzaskowski, no bo musi brać pod uwagę trendy, opinie nie tylko tych swoich takich najtwardszych wyborców, tylko tych, o których chciałby zawalczyć, którzy mają często inne poglądy niż miał do tej pory rząd. I mam wrażenie, że i on, i rząd przyjmuje rozmaite wątki z dyskusji, tak jak ten prorozwojowy nurt z jednej strony, który w jego narracji jest obecny, z drugiej strony myślę, że ta cała historia z deregulacją, z tym zespołem Rafała Brzoski, no to jest też takie trochę odciągnięcie ludzi od Mentzena. Tak, ewidentnie. I ten taki wolnościowy duch, tak, czyli państwo to nie powinno być za duże, nie powinno za bardzo ingerować, więcej przedsiębiorczości, więcej deregulacji. Ewidentnie te główne partie i PiS, i PO przejęły trochę od Konfederacji, starając się zabrać jej trochę tego wiatru politycznego. Natomiast tu są dwie, jak sądzę, bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, które uniemożliwiają mu sformułowanie ciekawych, interesujących, nowatorskich koncepcji. Pierwsze to jest to, o czym mówisz, że on jest członkiem obozu rządzącego, więc w pewnym sensie musi bronić polityki gospodarczej, tej, która jest, a nie może jej kontestować. W polityce zawsze jest łatwiej coś kontestować, niż czegoś bronić. Prawda? To jest jedna rzecz. Ale jest jeszcze druga rzecz, moim zdaniem ważniejsza, która dotyczy i Rafała Trzaskowskiego, i wszystkich liberalnych polityków w świecie zachodnim. My żyjemy w świecie, który został zbudowany na liberalnych fundamentach. Liberalna gospodarka, liberalne stosunki międzynarodowe, liberalne instytucje. I politycy wywodzący się z idei liberalnej w taki czy inny sposób mają pewien problem, żeby odnaleźć się w warunkach, w których jest powszechnie artykułowana potrzeba jakiejś dużej zmiany. No i też oni nie mogą zaproponować czegoś zupełnie nowego. Mhm. Oni muszą bronić fundamentów świata, w jakim żyliśmy. No, a ten świat się zmienił. A ten świat się zmienia, więc to jest problem, który miało i Joe Biden, i Kamala Harris w Stanach Zjednoczonych. Z tym problemem mierzy się właściwie Macron we Francji, tak? Teraz ma Keir Starmer w Wielkiej Brytanii. No gdziekolwiek nie spojrzymy, to ci politycy bardziej z lewej strony, bardziej liberalni, bardziej globalistyczni, muszą bronić świata status quo w pewnej mierze w warunkach potrzeby artykułowanej powszechnie jakiejś głębszej zmiany, więc ewidentnie trudno jest Rafałowi Trzaskowskiemu sformułować jakieś propozycje, które byłyby nowatorskie, które by proponowały coś nowego. No i ten patriotyzm gospodarczy jest łatwy do wyśmiewania przez przeciwników, tak? To jego promowanie polskiej żywności, które przecież w tym nie ma niczego złego, tak? Ale jak nagle były minister cyfryzacji jeździ i mówi, że polskie ogórki na całym świecie tam są najbardziej pożądanym towarem, no to jest taka świetna piłka, którą tam ci strzelają. Oni to ewidentnie przejęli po przeciwnikach. Zresztą to często jest tak, że PiS i Platforma wymieniały się różnymi propozycjami, prawda? Swoją drogą PiS akcentował patriotyzm gospodarczy, ale kto pierwszy w Polsce głośno powiedział, że kapitał ma narodowość? Nie PiS, ale za pierwszej kadencji Platformy te tezy zaczęły głośno padać. Mhm. Jak po kryzysie finansowym. Po 2008. Tak, kiedy okazało się, że ten świat zachodni trzęsie się w posadach,
kiedy niektóre firmy zachodnie wycofywały z Polski produkcję tylko po to, żeby ratować miejsca pracy u siebie w kraju, prawda? Tak jak firmy włoskie na przykład, to wtedy niektórzy politycy Platformy zaczęli głośno mówić kapitał ma narodowość, co sprawiło, że ta najbardziej liberalna część Platformy zaczęła trochę odpływać w stronę nowoczesnej. To było jedno ze źródeł podziału, więc później PiS to pociągnął, rozwinął to na całego, rozkręcił. Platforma wróciła do władzy. Przez pewien czas była cisza wokół spraw gospodarczych, ale nagle znów wraca teraz jeszcze we wzmocnionej formie, bo to już nie jest patriotyzm, to już jest nacjonalizm. To jest najciekawsze. To już nie jest taka łagodna forma. To już jest wersja hard. Dobrze, to przejdźmy sobie teraz po tych poszczególnych, jak już trochę o Trzaskowskim powiedzieliśmy, to co jest jakby z twojego punktu widzenia najważniejsze w tym, co mówi, czy najbardziej znaczące w tym, co mówi Rafał Trzaskowski o gospodarce? To są te dwie rzeczy, które tu trochę już akcentowaliśmy. Pierwsza rzecz to polskie firmy, czyli przełożenie dużych wydatków infrastrukturalnych i obronnych na to, żeby polskie firmy miały większe zamówienia. I co ciekawe, on to zaczął mówić jeszcze wcześniej, zanim Donald Tusk wyszedł z tym hasłem nacjonalizmu gospodarczego. Bo już na samym początku kampanii Rafał Trzaskowski jeździł po polskich przedsiębiorcach, jeździł na Podkarpacie, spotykał się z tymi przedsiębiorcami, mówił, że o nich trzeba dbać. To jest w ogóle taki trochę nowy akcent w polityce Platformy, bo mimo, że Platforma wywodzi się z tych kręgów bardziej liberalnych, to politycy Platformy niechętnie się spotykali z biznesem. To w PiS-ie już był to był większy... powód pod koniec rządów Platformy, tak, że przedsiębiorcy w ogóle zaczęli się masowo odwracać od nich. Donald Tusk nie chciał się spotykać z biznesem, bo tam zawsze jakiś problem może wyniknąć, że gdzieś ktoś był umoczony w jakieś lewe interesy, znalazł się na zdjęciu sprawy, więc lepiej trzymać się od tego z daleka. I to się zmieniło. I pierwszy zmienił to Rafał Trzaskowski, a teraz jakiś czas temu wyszedł Donald Tusk i też zaczął się spotykać z przedsiębiorcami, więc to jest jedna rzecz. I druga rzecz, no to jest akcentowanie ciągle roli pieniędzy europejskich i Unii Europejskiej, aż do przesady. Jak się oglądało tą debatę drugą w kolejności, bo pierwsza była na Rynku w Końskich, druga była w tej hali w Końskich, trzecia w Telewizji Republika. Ja chyba od początku do końca tylko jedną z nich obejrzałem, ale w każdej kwestii Rafał Trzaskowski mówi KPO, 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 KPO. Czy to dotyczy obrony narodowej, czy zdrowia, czy energetyki, czy podatków, czegokolwiek. Pieniądze europejskie, pieniądze europejskie. Dobrze, ja rozumiem, one odgrywają pewną rolę, ważną nawet rolę w rozwoju gospodarki. Ktoś powie krytyczną, ale to nie może być filar, wydaje mi się, planu rozwojowego. Więc tu, wydaje mi się, jest jakieś niedociągnięcie w kampanii. Tym bardziej, że wydatkowanie pieniędzy europejskich idzie tak sobie. Na razie nie ma tego przełomu inwestycyjnego. On się powoli zaczyna. Są już pierwsze zamówienia publiczne większe, są sygnały, że będzie ich dużo, dużo więcej, ale jak spojrzymy na dynamikę inwestycji, to ona na razie jest niska, więc tu rząd nie za bardzo ma się czym pochwalić. Więc wydaje mi się, że akurat o ile w tej pierwszej kwestii, czyli akcentowanie roli polskich firm, przełożenie wydatków obronnych na polskie innowacje i w ogóle dostrzeżenie roli wsparcia dla polskiego biznesu przez polityków. Tutaj ruch po stronie Trzaskowskiego był dobry, w jakimś sensie coś wniósł nowego, może nie zupełnie nowatorskiego, ale coś nowego do komunikacji Platformy. Tak ta fiksacja na pieniądzach europejskich, mimo że one są bardzo ważne, wydaje mi się posunięciem średnio skutecznym. No bo te już nie są tak ważne, jakie były 15-20 lat temu. Nie? One to są ciągle duże kwoty, tylko już procentowo to już jest tylko część naszych przychodów, No tak, dużo mniejsza niż była. Poza tym taki kraj jak Polska nie może myśleć o sobie tylko, o swojej gospodarce, tylko jako beneficjencie dużych pieniędzy europejskich. No, musimy mieć jakiś lepszy plan na siebie. No i pytanie, jak z tym patriotyzmem gospodarczym, na ile to się może przełożyć na realne działania? No bo do tej pory to o tym dużo mówiono, albo nie mówiono, ale kiedy się rozmawia z polskimi przedsiębiorcami, a pewnie ty rozmawiasz więcej niż ja, chociaż mi też się zdarza, no to właściwie od prawie każdego słyszę to samo o nierówności traktowania inwestorów spoza Polski i inwestorów polskich. Tak, przy czym to wydaje mi się jest nie tylko kwestia rządu. To jest kwestia szerszej kultury gospodarczej. Czy ci przedsiębiorcy, kiedy zamawiają coś sami,
w jakiś sposób premiują polskich dostawców? Nie sądzę. No Bo tak, na ale- przykład we Francji, jak prywatna firma coś zamawia, to ma takie poczucie, że dobrze jest zamówić francuskie. Francuscy biznesmeni śpią we francuskich hotelach, jeżdżą francuskimi samochodami, nie wiem co tam jeszcze, zamawiają na przyjęcia może francuskie jedzenie, tak? Czy w Polsce tak jest? Nie sądzę. No akurat polskiego samochodu niestety trudno zamówić polskie samochody, tak? Ale Ale wydaje mi się- był czas, kiedy MSZ zamawiał bilety w Lufthansie. Co było, to już Tak, było dawno i temu, nie wiem, ja to sądzę, się że pewnie jest zmieniło. trochę szerszy krajobraz. To jest pewna taka kultura społeczna, że my nie traktujemy tego, co jest polskie, jako czegoś, co jest najwyższej wartości. No i później dochodzimy do rządu, który pewnie przez zamówienia publiczne powinien bardziej inteligentnie sterować impulsami dla gospodarki. Tego oczywiście nie można zrobić w sposób nachalny, bo nie możemy wyeliminować z konkurencji firm zagranicznych, szczególnie tych z Unii Europejskiej. No, ale Trzaskowskiemu zarzucają, bo pokazują, co jest w Warszawie, tak? Chińskie tramwaje, niemieckie drzewka i tam inne rzeczy. Pewnie, nie wiem, nie umiem tak, nie mam łatwości Chińskie w tramwaje ocenianiu. są, ale umówmy się, na zamówieniach publicznych wyrosły duże polskie firmy produkujące elementy infrastruktury. Bez dwóch zdań. No, to się stało w ostatnich 15 latach. No, przecież są takie firmy jak PESA, Tak. Newak, Solaris. No, Solaris akurat już teraz Czasem nie jest, nie należy do polskiego kapitału, no, ale wyrósł w Polsce. I pewnie iluś jeszcze takich dostawców można by wymieniać, więc akurat zamówienia na infrastrukturę transportową są dobrym przykładem, że polityka zamówień publicznych, inwestycji publicznych może doprowadzić do rozwoju dużych krajowych firm. No, ale Pytanie, czy nie mogłaby dużo bardziej, tak? Znaczy, czy Newak, PESA nie mogły być, tak, nie mogło być znacznie więcej zamówień, czy polskie koleje, zdecydowanie. czy musimy kupować pociągi produkowane poza Polską? tak, na przykład ostatnio uczestniczyłem w panelu dyskusyjnym na kongresie w Katowicach. Brał w nim udział też członek zarządu BGK, Leszek Stypułkowski, który opowiadał, że no oni bardzo dążą do tego, żeby zwiększyć udział krajowych dostawców w różnych inwestycjach. Mówił, że na przykład w inwestycjach w farmy wiatrowe ten krajowy wkład na pierwszym etapie budowy takiej farmy to jest tylko 20%. Tylko 20%, czyli potężne pieniądze wydajemy na odnawialne źródła energii i mamy z nich za mało korzyści po stronie budowy polskiego biznesu. Ale to zauważają nie tylko politycy, tak? Ostatnio ukazał się taki ciekawy raport Banku Światowego o łańcuchach dostaw w zakresie zielonej energii. I ten raport wskazywał, że Polska ma naprawdę bardzo duży potencjał, żeby znacząco zwiększyć produkcję w całym łańcuchu dostaw, tak? Czyli wszystkie elementy związane z tymi farmami wiatrowymi czy farmami fotowoltaicznymi, technologie, materiały, usługi biznesowe na przykład. Więc tu na pewno jest bardzo duże pole do poprawy. Przy czym, czy to jest kwestia, która w jakiś sposób budzi kontrowersje polityczne w Polsce? Mi się wydaje, że wszyscy powiedzą tak. No i jedyne, co można dostrzec, to że Rafał Trzaskowski mówi o tym bardzo dużo, Szymon Hołownia mówi o tym bardzo dużo, Karol Nawrocki, Sławomir Mencen mówią o tym pewnie mniej, koncentrują się na innych punktach, a na przykład Lewica, Magdalena Biejat, oni w ogóle bardziej mówią o usługach publicznych niż o infrastrukturze. Dobra, mówiliśmy o Trzaskowskim, porozmawiajmy o Karolu Nawrockim. A co jest najważniejszego z twojego punktu widzenia? On ma te 21, plan 21 Karola Nawrockiego, 21 kluczowych Tak. postulatów. No taką rzeczą pierwszą, która się przebiła, no, która jest kontrowersyjna, mówi o tym, że obniży ceny prądu o 30%. Tak jak, No to nie jest to do końca, jak Donald Trump zakończył wojnę na Ukrainie w ciągu to nie jest do 24 końca godzin. kompetencja prezydenta, żeby ustalać ceny prądu. Ja powiedział, że Andrzej Duda tego nie zrobił, bo czekał na niego. Tak. Najważniejsza rzecz, żeby zacząć od takich najważniejszych idei, które cechują Karola Nawrockiego, to jest oczywiście kontestacja. Kontestacja rządu Donalda Tuska. I na tym Karol Nawrocki jedzie, to jest jego paliwo, cała reszta rzeczy jest gdzieś w cieniu.
Jeżeli chodzi o jego konkretne propozycje, to jest tam wiele rzeczy, które są kontrowersyjne, ponieważ cechują się dość niskim realizmem, tak? Na przykład duże obniżki cen prądów, duże obniżki podatków, co w polskich warunkach bardzo dużego deficytu fiskalnego jest niemal nie do wykonania. Zerowy PIT dla rodzin Tak. proponuje obniżenie VAT-u o Tak, 1 punkt procentowy. Tak, zerowy O PIT 1%. zerowy PIT dla rodzin z 2 dzieci i więcej, obniżenie VAT-u. Jeden z think tanków przeprowadził taką analizę, jakie byłyby koszty tych propozycji. No to tam są dziesiątki miliardów złotych i co ciekawe, to się rozkłada tak, że duża część korzyści idzie do najbogatszych gospodarstw domowych. Bo dlaczego? Ludzie ubożsi w Polsce, którzy mają dzieci, generalnie płacą niski PIT albo w ogóle go nie płacą. Ze względu na dość wysokie kwoty wolne, odliczenia na dzieci i tak dalej, ludzie generalnie nie płacą PIT-u. Więc jeżeli obniżamy PIT, to komu obniżamy? Tym, którzy mają... Tym zamożniejszym. Tak. I w ogóle to jest bardzo ciekawe, że No ale to jest kierunek, PiS. który generalnie powinno, znaczy w moim przekonaniu państwo powinno promować posiadanie dzieci, tak? No bo jest to w interesie państwa. Poza wszystkim po prostu w interesie państwa, naszej gospodarki również jest to, żeby... no zdecydowanie, chociaż wydaje mi się, że ostatnie 10 lat nas nauczyło, że proste instrumenty podatkowe i transfery nie są skuteczne. Tak. Więc wydaje mi się, że tu temat dzietności wymaga dużo głębszej refleksji i znacznie szerszego zestawu instrumentów niż tylko transfer, podatek. To nie możemy myśleć o tym jako o instrumencie polityki rodzinnej. Jest to po prostu cięcie podatków w dużej mierze dla zamożniejszych obywateli i tu jest bardzo ciekawy element moim zdaniem. To znaczy ewidentnie widać, że PiS przesunął się w stronę Konfederacji i akcentuje kwestie wolnościowe, niskie podatki. Temat solidarności nie wybrzmiewa w ogóle w tej kampanii. Kiedyś, pamiętasz, był ten podział, który wymyślił chyba PiS, że mamy Polskę solidarną i Polskę liberalną. Tak. I wepchnął Platformę w ten podział. Platforma nie była w stanie się z tego wydostać. Tak, na bardzo długo. Tak, na bardzo długo. Teraz tego nie ma. No ale jest O ciągle... solidarności więcej lewica mówi dzisiaj niż PiS. PiS mówi o niższych podatkach. Druga ważna rzecz. Węgiel. Kopać, fedrować. Przy czym znów, to też wydaje mi się mało realistyczne, bo polski węgiel jest drogi nie tylko dlatego, że nakładane są opłaty na emisję dwutlenku węgla. To jest jedna rzecz. Czyli tak, węgiel wytwarza dużo emisji CO2, emisje kosztują, więc wytwarzanie prądu z węgla jest generalnie kosztowne. Zwiększenie wydobycia węgla nie rozwiąże tego problemu. Co więcej, polski węgiel jest dość drogi na tle węgla z innych części świata, no bo jest głęboko, nie jest go tak łatwo wydobyć, więc zwiększenie roli węgla mogłoby utrudnić ten drugi postulat obniżenia cen prądu. Ale jest jedna rzecz, która w programie Karola Nawrockiego wydaje mi się zasługuje na docenienie. To jest tam jest taki pomysł, żeby w jakiś sposób próbować zachęcać Polaków, emigrantów do wracania do Polski. Bo tyle się mówi, że potrzebujemy rąk do pracy, potrzebujemy imigracji. A jednocześnie żyjemy w warunkach, w których ludzie nie chcą już więcej imigracji. Jak ten problem rozwiązać? No więc Nawrocki mówi, spróbujmy sprowadzić emigrantów. Ja wiem, że to może być bardzo trudne do wykonania i może nierealne, ale sam fakt, że... Moim zdaniem że są mówi o miejsca tym, na świecie, z których można by próbować stwarzać ciekawe oferty dla ludzi z polskiego pochodzenia, żeby przyjeżdżali dzisiaj do Polski. No bo Polska stała się w międzyczasie dużo bardziej atrakcyjnym krajem. Nie? Tak. Są takie kraje jak Brazylia, gdzie jest bardzo wielu ludzi polskiego pochodzenia, gdzie poziom życia jest taki sobie, że Polska może być dzisiaj atrakcyjna, tylko tu trzeba prowadzenia bardzo aktywnych działań. Tak, aktywnych, ale też nakierowanych na długi okres, a nie na szybki skutek. No, ja mogę się podzielić pewnym własnym doświadczeniem z Włoch, prawda, które też są krajem dużej emigracji. Ja skończyłem taką uczelnię włoską, biznesową, która była w pewnym sensie w dużej mierze zasilana i intelektualnie, i finansowo przez włoską emigrację ze Stanów Zjednoczonych. I tam to bardzo dobrze działa. To jest dziś jedna z najlepszych uczelni biznesowych w Europie, Uniwersytet Bocconi.
I to cała ta instytucja pokazuje, w jaki sposób można zaprzęc kapitał, który jest stworzony, intelektualny, finansowy, ludzki, przez emigrantów w innych krajach, do tego, żeby i rozwijać instytucje we własnym kraju. Tylko No bo oni płacą też za to. Tak, wydają. ale to wymaga długiej perspektywy. Tak. Czyli nie za 2-3 lata, nie tak, dajmy im pieniądze, to wrócą. To tak nie działa. Współpracy sektora prywatnego, publicznego, dialogu. Więc, ale sam fakt myślenia o tym, jako o pewnym potencjale, uważam, że za słuszny kierunek. To trzeba zbudować bardzo silną też machinę dyplomatyczną, nie? Tu jesteśmy, moim zdaniem, mamy bardzo słabo rozwinięte. No, jeszcze jest taki silny, jak się patrzy na ten cały jego program, jest taki silny wątek prorodzinny, tak? Znaczy mówimy ten zerowy PIT dla rodzin, ale też te wsparcie tych programów socjalnych prorodzinnych, co Tak. jest kwestią poglądu, tak? Może być dobre, może być złe, ale to jest dosyć silne u Tak, Karola Nawrockiego. na pewno mocniejsze niż u innych, na pewno mocniejsze niż u innych kandydatów. Chociaż, no znów, u nas to wsparcie dla rodzin już jest dość wysokie. Tak. Nawet na tle średniej europejskiej. Mhm. I nie rodzi się przez to więcej dzieci. Niestety. Oczywiście można powiedzieć, że gdyby nie to rodziłoby się jeszcze mniej dzieci. Ale wydaje mi się, że ten efekt naprawdę nie jest duży. Z różnych symulacji, które widziałem, to nie są jakieś istotne skutki. Sławomir Mencen. No on urósł przecież na podejściu, na mówieniu o gospodarce, tak? O mówieniu o podatkach, o upraszczaniu funkcjonowania państwa, o upraszczaniu warunków prowadzenia działalności gospodarczej. To było bardzo pociągające. Znaczy jest dalej. W ogóle ciekawe w tej kampanii jest to, że ci kandydaci bardziej niszowi, chociaż Mencen przestał być niszowy, no ale do pewnego Miał moment, kiedy nie wiadomo było, czy nie przeskoczy. No właśnie, wciąż gdzieś jest to jako jeden ze scenariuszy rozważany. No ale powiedzmy, nie jest to kandydaci spoza tego głównego podziału Platforma PiS. Mają często więcej ciekawego do powiedzenia niż Trzaskowski i Nawrocki. Bo tych dwóch głównych musi kierować przekaz do bardzo szerokich grup. I w naturalny sposób tam się wszystko rozwadnia. Tam są sprzeczności, tam są ogólniki, mało jest w ogóle jakichś konkretów. I u Nawrockiego dominuje taka kontestacja generalnie, a u Trzaskowskiego ogólne hasła o funduszach europejskich. Natomiast jak spojrzymy na resztę kandydatów, to tam zaczyna się coś dziać. No, pewnie dlatego, że jest im łatwiej. Więc na przykład program Sławomira Mencena jest, jak się spojrzy przynajmniej na te materiały, które są prezentowane, chyba najdłuższym z tych głównych kandydatów. I takim, powiedziałbym, wnoszącym najwięcej nowego. Co tam jest takiego? Na przykład prywatyzacja. Kto dziś w Polsce domaga się prywatyzacji? Nikt. Tylko Mencen chyba. Prawda? Hasło, które było... I Leszek Balcerowicz. Tak. Więc tam jest... Hasło, które było już tak przemielone i którym można było rzucać, żeby potępić, prawda, jako skutki złej prywatyzacji, to zaczęło brzmieć źle. A mamy przecież tyle spółek Skarbu Państwa, które nie wiadomo, dla których po cholerę one są jeszcze jest państwowe. ewidentnie problem z zarządzaniem tymi spółkami Skarbu Państwa, prawda? Z kadrami. Trudno jest to rozwiązać. Każda kolejna ekipa obiecuje, to my teraz damy profesjonalistów. I dają swoich profesjonalistów. A nawet dają ich bardzo wielu, bo często ich wymieniają, więc rozszerzają te kadry, które mają doświadczenia menedżerskie. Więc i Mencen jako jedyny mówi, sprywatyzujmy to. Wyrzućmy wszystkich polityków ze spółek Skarbu Państwa, tych, których się nie da sprzedać. Nie wiem oczywiście, czy on jest w stanie to zrealizować, ale pomińmy na razie ten praktyczny aspekt, bo nie wiemy, kto tu będzie prezydentem. Ale to jest na pewno ten element. Drugi element, on najbardziej ze wszystkich akcentuje konieczność drastycznego uproszczenia systemu podatkowego. Czyli on jest, wydaje mi się, najbliżej ze swoimi postulatami w ogóle biznesu. Tak? Czyli uproszczenie systemu podatkowego, przejrzystość, nawet nie tyle wysokość podatków, ale ich przejrzystość i prostota, co jest często akcentowane przez organizacje biznesowe, przez firmy, ale też przez różne organizacje międzynarodowe jako słabość polskiej gospodarki, czyli przejrzystość systemu. To wybrzmiewa bardzo. Bardzo mocno wybrzmiewa deregulacja, czyli modne hasło. Modne hasło, które zostało przejęte przez polityków głównego nurtu. Tak. Bardzo mocno przejęte. Ale ono się wywodzi z tych takich bardziej prawicowych, libertariańskich kręgów, w ogóle kontestujących rolę państwa w gospodarce. Więc można powiedzieć, że Mencen o tej deregulacji od dawna mówił. No oczywiście jest tam sprzeciw wobec Zielonego Ładu.
Jeżeli chodzi... Ciekawe jest to, że to jest akurat słabość Mentzena, że sprzeciwia się Zielonemu Ładowi, ale nie ma nic interesującego do powiedzenia, przynajmniej z tych wypowiedzi, które widziałem, materiałów, które czytałem. Ja nie śledzę tak kampanii dzień w dzień po kilka godzin. Ale on nie mówi, co zrobić z tym systemem energetycznym. No bo jeżeli nie szybkie inwestycje w odnawialne źródła energii, jeżeli nie powrót do węgla czy gazu z Rosji, to co innego mamy zrobić? Jak tą energię No energia, A z atomu? wszyscy mówią o atomie. No wszyscy mówią tak, to też jest coś, co łączy. Wszyscy mówią o A mamy atomie. rok 2025 Też jest i nie mamy ani pół elektrowni. To jest zaskakujące, że nikt w ogóle nie podniósł argumentu, że może ten atom nie jest potrzebny. Bo wśród ekspertów od energetyki padają takie tezy. Wciąż dominuje przekonanie, że on jest potrzebny, ale jest tu jakieś pole do dyskusji. A w tej debacie to nie wybrzmiewa, więc wszyscy Ale są za atom. bezdyskusyjne jest to, że nie mamy ani pół. Tak, nie mamy tego elektrowni. atomu i no on oczywiście mówi, że ten atom powinien być, ale to nie jest nic wyróżniającego, Tak. można powiedzieć. Na pewno bardzo mocno, zresztą tak jak Karol Nawrocki, akcentuje kwestię sprzeciwu wobec centralizacji decyzji w Unii Europejskiej, czyli jest, krótko mówiąc, antyeuropejski, tak? Jeżeli można polską scenę podzielić na... Antyunijne może. Antyunijny, tak. Mhm. Jeżeli polską scenę można podzielić na prounijnych, antyunijnych, to Mentzen jest zdecydowanie chyba najbardziej antyunijny ze wszystkich Mówi tych o głównych kandydatów. Mówi o kryptowalutach. A, chyba nie właśnie, jako jedyny. kryptowaluty. Tak. Tak, kryptowaluty. Trudno mi powiedzieć, jaką to miałoby rolę w Polsce odgrywać, bo na przykład po Stanach Zjednoczonych, gdzie Donald Trump bardzo dużo mówił, że zrobi ze Stanów Zjednoczonych centrum kryptowalut, widać, że w praktyce to nie wiadomo, co kryje się za tym hasłem. Pierwsza rzecz, jaką Trump zrobił, to wyemitował własną kryptowalutę, na której zdaje się, że bardzo szybko zarobili jego ludzie, a straciła cała masa wyborców, którzy w powyborczej ekscytacji kupowali to, więc... No on zapowiada uwolnienie obrotu kryptowalutami. No ja rozumiem, ale to też nie jest coś, co leży w kompetencjach prezydenta, prawda, więc to wymaga... Prezydent w Polsce w ogóle ma bardzo mało kompetencji, wymaga- ale może naciskać na coś, tak? No to Znaczy wymaga aktywny... refleksji też nad stabilnością systemu pieniężnego. Czy powiem tak, ten zachwyt nad kryptowalutami to jest taki temat bardzo żywy w pewnych ograniczonych kręgach społeczeństwa. No tak, tych, którzy To nie jest, używają. to jest większość ludzi patrzy na to z jakimś dystansem, pewnie Nie rozumie tego. neutralnie i bez żadnej ekscytacji. Tak. Ale jest jakaś grupa ludzi, których to strasznie ekscytuje. Tak. To są głównie ludzie, którzy generalnie mają antysystemowe podejście, czyli uważają, że żyjemy w systemie, który jest zły i który jest nakierowany na ograniczanie wolności człowieka, duszenie wolności. To bardzo wielu młodych tak. ludzi tak uważa Zwykle- i tak odczuwa. Tak, moim zdaniem taką grupą, która jest, nie mam na to żadnych twardych danych, ale obserwując, to są młodzi, dobrze zarabiający, czyli łatwo podróżujący po świecie, specjaliści informatycy, szczególnie, jak to się mówi, tacy nerdzi, tak, technologiczni. Oni się czują obywatelami świata, nie chcą podlegać państwom. Prawda jest taka, że pieniądz państwa suwerennego jest elementem władzy i No, sprawowania oczywiście jest. kontroli przez państwo nad obywatelami, jest elementem polityki. Więc ci ludzie, którzy uważają, że państwo, co do zasady, współczesne państwo jest złe i zbyt, można powiedzieć, agresywne wobec człowieka, chcą zwiększenia roli kryptowalut, po prostu. Szymon Hołownia jest już w polskim, jest członkiem establishmentu, tak? Jest członkiem koalicji rządowej, ważną postacią obecnego obozu rządowego. Teraz kampania wymusza dystansowanie się. Co w jego narracji z twojego punktu widzenia jest istotne? Gospodarczej. Hołownia w ogóle bardzo, bardzo dobrze mówi, co jest naturalną konsekwencją tego, że wywodzi się z telewizji. Ale jeżeli spojrzymy na to, co konkretnie mówi, to nie ma tam, wydaje mi się, jakichś takich elementów całkowicie wyróżniających go od innych. To znaczy, on na pewno dużo akcentuje potrzebę rozbicia tego duopolu PO-PiS, tak? I to, wydaje mi się, jest takie jego paliwo najważniejsze. Czyli generalnie jest to taki, można powiedzieć, polityk
ideowo bliski w ogóle obecnej koalicji, znaczy bliski jest, no członkiem koalicji, ale nie odróżnia mi się, wydaje bardzo, nie odróżnia się bardzo znacząco od Platformy, natomiast akcentuje potrzebę politycznego rozbicia duopolu. Na pewno... Szymon Hołownia powiedział już tyle rzeczy, że już można go, biorąc część jego wypowiedzi, można go uważać za twardego członka koalicji, można go Trochę tak. uważać za twardego członka opozycji, za liberała, konserwatystę, Tak, no, wolnorynkowca. z tych wszystkich rzeczy, które protekcjonistę. mówił, mi najbardziej chyba zapada w pamięć to, że on kieruje swój przekaz do małych i średnich przedsiębiorców. Czyli tak jak Platforma stara się skierować do średnich i większych firm i powiedzieć, słuchajcie, tu będą zlecenia na czołgi, armaty, rakiety, to nawet jak czołgu nie zrobicie, to dużo elementów tam dostarczycie, tak? I wy na tym tutaj urośniecie. Tak. To Szymon Hołownia mówi coś takiego, jak ja będę jeździł po świecie, to ja będę do samolotu zabierał małych i średnich przedsiębiorców, bo oni są wykluczeni, wyeliminowani, dyskryminowani, nikt o nich nie myśli, a ja będę o nich myślał. Pytanie jest takie, czy ci mali, średni przedsiębiorcy mają po co lecieć tam za granicę, bo oni rzadko robią biznesy globalne. Jasne. No ale sam fakt, że on to w taki sposób wyraził. Ale wspieranie ich jest, Tak. no, niewątpliwie mały i średni biznes odgrywa w polskiej gospodarce ważną rolę. Tak, zdecydowanie. Więc wydaje mi się, że on pewnie najbardziej po tej stronie koalicyjnej jest obrońcą małego średniego biznesu, bo po tej stronie opozycyjnej oczywiście Sławomir Mencen bardziej. Tak. No on mówi też nie dla euro. Mencen? Czy... Nie, Hołownia. Hołownia. Tak, no ale dzisiaj chyba nikt nie jest otwarcie za euro. Tak. Nie wiem. I mówi o rozwoju, dużo mówi o rozwoju transportu publicznego, kolei. Tak, no przy czym ta infrastruktura to jest też coś, co łączy, ale masz rację, że on akcentuje potrzebę na przykład szybkiego dojazdu do aglomeracji miejskich, tak? Tylko czy to jest coś, co go tak rzeczywiście bardzo wyróżnia? Nie wiem. Chyba ten mały, średni biznes, on też bardzo popierał obniżkę składki zdrowotnej, tak? W ogóle wydaje mi się, że ta trzecia droga w wyborach tych parlamentarnych 2023 roku była takim języczkiem uwagi i tą grupą wyborczą, która mogła przesądzić o zwycięstwie, mogli być mali, średni przedsiębiorcy. I dlatego takie decyzje jak obniżenie składki zdrowotnej, czego wiele osób, ja też nie rozumie z czysto finansowego punktu widzenia, ale jak sobie pomyślimy o pewnej grze politycznej, kto przechylił szale w polskiej polityce, to staje się to bardziej zrozumiałe. I to Hołownia reprezentuje tych ludzi. Tak. No i Mencen chce, tak? Mencen chce. Mencen chce. To on wchodzi trochę na pole Mencena, takie tradycyjne, jeżeli można mówić o tradycji w przypadku Mencena, tak? No, z młodym politykiem. Czyli to jest, możemy powiedzieć, że Hołownia to jest trochę taki bardziej ucywilizowany i proeuropejski Mencen. Tak, zresztą oni zderzają się ze sobą. On próbuje atakować Mencena. Z tych polityków o większym poparciu, nie chcę używać innych słów, została Magdalena Biejat, która ostatnio wyskoczyła zapunktowała. dzięki jednemu gestowi i całkiem niezłemu wystąpieniu rzeczywiście podczas tej debaty. I to jest ciekawe, zyskała szacunek również ludzi, którzy są zupełnie innych poglądów niż ona, ale zyskała. Co ona mówi o gospodarce? Tak, to jest ciekawe, bo tam są pewne elementy standardowo lewicowe, czyli solidarność, redystrybucja i tak dalej, ale są też pewne zaskakujące elementy. W ogóle w polskiej polityce jest cała masa zaskoczeń. Platforma mówi o nacjonalizmie, tak, a z kolei lewica, i to jest interesujące, to była jedyna osoba, która w debacie broniła imigrantów. Co może się wydawać naturalne, biorąc pod uwagę lewicowe idee akcentujące wspólnotę globalną, a nie narodową, ale ona też mówiła o tym w kontekście nie tylko dbałości humanitarnej o uchodźców, ale też w kontekście ekonomicznym. Ona powiedziała, potrzebujemy ludzi, którzy w Polsce będą płacić podatki. Czytaj, potrzebujemy pracowników. Tak. Podczas gdy wszyscy... To, co mówi bardzo wielu przedsiębiorców. Tak, wszyscy kandydaci mówią, mur dla imigrantów, twarda polityka antyimigracyjna. Karol Nawrocki mówi, że w ogóle żadnego paktu migracyjnego nie podpisze. Nawet Rafał Trzaskowski mówi, że doprowadzi do odrzucenia paktu migracyjnego. Wszyscy chcą kontrolować i po wschodniej stronie, po zachodniej stronie teraz też, jak Niemcy zaczynają nam przysyłać
migrantów, granice uszczelniać, kontrolować wizy i tak dalej, a Magdalena Biejat mówi tak, zgoda, mówi trzeba kontrolować granice, musimy być bezpieczni, ale potrzebujemy ludzi w Polsce. Musimy ich jakoś asymilować i jakoś musimy o nich zadbać. Więc to było ciekawe. Trochę też mówił o tym Szymon Hołownia, wydaje mi się, ale ja zapamiętałem to bardziej z wypowiedzi Magdaleny Biejat, więc to było ciekawe. No jest tam oczywiście też cała masa takich postulatów typowo lewicowych, czyli na przykład Magdalena Biejat jest jedyną chyba osobą, jeżeli dobrze pamiętam, która w pytaniu o to, czy należałoby podnieść podatki, żeby sfinansować obronę narodową, trochę, nie wprost, ale trochę przyznała, że tak. W sensie nie powiedziała tak, podnieśmy podatki, ale powiedziała, że ludzie zamożniejsi w Polsce powinni bardziej kontrybuować i potrzebujemy więcej solidarności. Więc to jest coś, co może ją wyróżniło. Inna rzecz, generalnie w tych debatach brakuje trochę kwestii mieszkaniowej i w programach wyborczych też. A to jest ciekawe, bo to było jest bardzo istotna to w kwestia. debacie publicznej Tak. to było bardzo głośno. Nie tylko w Polsce. To jest taki temat, który wszędzie wybrzmiewa. Ale u nas było przecież, to rzeczywiście aż dziwne, że że do tej Bo to pory jest się nie trudny pojawiło. temat. Podpowiedzieliśmy, to Bo teraz to jest, pewnie ale będą dlaczego? mówić. Bo to jest trudny temat. No, ja nie wiem, czy będą, bo politycy starają się używać prostych komunikatów i narzędzi. Damy pieniądze na to, obniżymy podatki tu. Więc takim najprostszym narzędziem wspierania... Mieszkanie prawem, nie towarem. Tak, mieszkanie prawem, ale takim najprostszym narzędziem wspierania własności mieszkań, czy w ogóle zdolności do nabycia mieszkania, były te ulgi kredytowe. Tylko że to w ostatnim roku stało się przedmiotem ogromnej krytyki ze strony opinii publicznej i właściwie wydaje mi się, że opinia publiczna przechyliła się w stronę sprzeciwu wobec wsparcia dla kredytów, wsparcia dla kredytobiorców. Bo zaczęło dominować przekonanie, że to jest czynnik odpowiedzialny za wzrost cen mieszkań. Nie wiem, czy w pełni słusznie. Po prostu współczesny system kapitalistyczny działa tak, że jedynym sposobem nabycia mieszkania jest kredyt. I w takim systemie ceny nieruchomości po prostu rosną. No niestety. Tak. One raz rosną szybciej, później spadają, ale co do zasady nieruchomości w większości krajów są po prostu drogie. I Magdalena Biejat jest jednym z niewielu kandydatów, który mówi, że jakoś ten problem mieszkaniowy trzeba rozwiązać i na przykład proponuje podatek katastralny dla trzeciego mieszkania. Czyli jeżeli ktoś ma jedno mieszkanie, to nie bez podatku, 2 mieszkania też. Dopiero od trzeciego mieszkania. No ale to proponuje. Dlaczego to może mieć pewne znaczenie? Bo to może uwolnić podaż ze strony ludzi, którzy trzymają mieszkania jako tylko i wyłącznie zabezpieczenie takie majątkowe i często trzymają je puste. Mamy w Polsce dość dużą stopę wakatów, nie wakatów, pustostanów, czyli pustych mieszkań. Ludzie trzymali puste mieszkania, no bo wiedzieli, że ich wartość rośnie, a jednocześnie nie chcieli zmagać się ze wszystkimi problemami związanymi z najmem. Więc chodzi o to, żeby zmusić część ludzi, którzy mają mieszkania, żeby wprowadzili je na rynek, sprzedali je. Wtedy podaż mieszkań może wzrośnie, tak? Więc to oczywiście nie jest tak, że ten instrument sam w sobie uczyni cuda. No ale chcę powiedzieć, że Magdalena Biejat na pewno mówi o mieszkaniach więcej, bardziej niż inni. To prawda. Podsumowując, ja mam wrażenie, że poziom tej kampanii jest dramatycznie słaby i ci kandydaci są raczej słabi. Ale ja nie namawiam państwa, ani nie przekonuję do głosowania na tego czy innego kandydata. Szanuję wasze poglądy i wy podejmujecie każdy z nas podejmuje tę decyzję. Ale z drugiej strony, jak mówimy o gospodarce, to nie czuję tutaj żadnego, znaczy nic, co by mnie porwało, ale też nic groźnego. Tak, nie mam takiej obawy, że ktokolwiek to będzie, to się coś złego zacznie dziać. Jest pewna groźna rzecz. Moim zdaniem groźne jest to, że w warunkach naprawdę ogromnego wzrostu wydatków publicznych, u nas wydatki publiczne w Polsce sięgają prawie 50% PKB. My jesteśmy jednym z krajów o najwyższej stopie wydatków publicznych w Unii Europejskiej. Stopie wydatków, czyli relacja wydatków do produktu krajowego brutto, czyli wartości wszystkich towarów i usług finalnych, które wytwarzamy. Więc my wydajemy bardzo dużo, a z podatków nie zbieramy dużo. I to jest dysproporcja, która będzie coraz bardziej piszczeć i trzeszczeć w systemie finansów publicznych. Potrzebujemy więcej wydawać na armię, na pewno. I teraz jak to sfinansować? Na to pytanie wszyscy mówili, tak, a może z Unii Europejskiej więcej,
a może gdzieś tam bardziej efektywnie jakieś rzeczy trzeba robić. Nikt nie powiedział otwarcie, że jeżeli chcemy mieć dużą armię, to musimy znaleźć na to finansowanie. To jest moim zdaniem trochę groźne. To prawda, ale moim zdaniem ktoś to będzie musiał powiedzieć, tylko takich rzeczy nie Że bój może się, nie dziś. takich rzeczy nie bój się w kampanii Ale ja wyborczej, z kolei nie? też... To inna mówił, rzecz- to chyba Marcin Piotkowski, tak? To promuje, żeby wprowadzić podatek, dodatkową opłatę na rzecz obronności. Nie? Ja myślę, że Coś powinno- większość ludzi by się z tym zgodziła. Tak? No bo czujemy Sądzę, zagrożenie. że tak, dopóki nie dojdziemy do tego, kto ma płacić. Wszyscy. No bo jest na przykład, ale wszyscy, ale niektórzy powiedzą, dobrze wszyscy, ale matka samotna z 2 dzieci też? Nie, 0,5% czy 1%, nie wiem, jakiś tam. Widzisz, to już się zaczyna... No tak, ale czym innym jest 0,5% od samotnej matki, od dochodów samotnej Niektórzy na matki, przykład tak? mówią, A czym 2 innym jest zł od litra paliwa. Ale znów, 2 zł, no to już nie jest to samo. No nie, to nie dla jest to jednych samo. to będzie więcej, dla innych mniej. Ale to jest osobny wątek, bardzo, bardzo ważny i bardzo ciekawy. Tu mówimy o kampanii wyborczej. Tak. Ignacy, Nie ma nic groźnego, aczkolwiek jeżeli mogę jeszcze coś, to Jasne. musimy... Ja też, bo mówisz o tej miałkości tej kampanii. Ja się zgadzam, tak, aczkolwiek zawsze niechętnie dążę do tej obserwacji, że ta polityka nasza może jest pozbawiona pewnych zachwycających idei i ciekawych rozwiązań, bo tak naprawdę polityka jest jakimś lustrem tego, kim my jesteśmy jako społeczeństwo, tak, więc chcemy ponarzekać na polityków. oni są z nas. Okej, ale pamiętajmy, że mówimy o sobie trochę. Tak. Może nie o sobie tutaj, no ale o społeczeństwie, Nie, więc nie my jesteśmy my świetni, jesteśmy to ci lepsi, inni. prawda? Natomiast ci gorsi. Nie, wszyscy, Wiesz co, oni są z nas, mamy oczywiście, taką z politykę, nas. jaką mamy. No. Każdy z nas odpowiada za to. Więc taka formuła retoryczna, że politycy są do bani, nie jest mi bardzo bliska. No, z takimi politykami musimy... To jest tak jak z polską piłką. No kurczę, jest do bani, tak, ale Ale możemy pracować fajnie na rzecz czasami tego. obejrzeć. Ja tu mam dobrą puentę. Możemy pracować na rzecz tego, żeby było lepiej. Teraz nie chcę Państwu mówić, czy lepiej będzie za polityka X, Y czy Z, bo to jest wasza decyzja, ale jakość tej polskiego życia publicznego może się podnieść. I dlatego robimy Szkołę Przywództwa Instytutu Wolności i zapraszam Państwa, znajdźcie link, trwa rekrutacja. Musimy budować jakby światłych, otwartych, dobrze myślących ludzi, którzy rozumieją, co się dzieje na świecie. Nie? Tak jest. To jest nam bardzo potrzebne. Dokładnie. Ignacy, bardzo Ci dziękuję Dzięki wielkie. i Państwu dziękuję. To Państwo podejmiecie decyzję, na kogo będziecie głosować. Zostawiam to Wam. Nie przekonuję tutaj do niczego. To jest układ otwarty. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Nagraj to w blisko.